Czy wiecie, że Chorzów był kiedyś uzdrowiskiem oraz że ma jeden z najbardziej nietypowych rynków w Polsce? To miasto posiada również najdłuższy deptak na Górnym Śląsku, a do tego tak imponujące zabytki jak ponad stuletnia neogotycka poczta główna czy kościół świętej Barbary i wiele, wiele innych. Zapraszam do Chorzowa. Chorzów to miasto, które z pewnością nie kojarzy się z turystyką, a głównie z hutnictwem, kopalniami, familokami, czy po prostu dość ponurym i mało ciekawym miejscem. Tymczasem to nie jest prawda. Ciekawych zabytków tutaj nie brakuje, co postaram się udowodnić w swoim filmie. Czas na trochę historii. Już w 1257 roku zakonnicy bożogrobcy lokują tu wieś Chorzów. Prawie 550 lat później powstaje Huta Królewska, serce rewolucji przemysłowej na Górnym Śląsku. Przez ponad 100 lat to właśnie Królewska Huta jest największym miastem regionu, a w 1922 roku po dramatycznych powstaniach śląskich wraca do Polski. W 1934 roku władze sanacyjne nie chcą już nazwy kojarzącej się z pruskim królem, robią coś paradoksalnego. Do miasta dołączają wieś Chorzów i Hajduki, a nazwę wsi nadają całemu miastu. Tak rodzi się współczesny Chorzów. Obecnie miasto liczy sobie 100 000 mieszkańców. Warto zaznaczyć, że przez ponad 30 lat Huta Królewska była uzdrowiskiem. Lecznicze wody z kopalni Król ściągały kuracjuszy na reumatyzm aż do lat 50. XIX wieku. Dziś Chorzów jest jednym z najbardziej zielonych dużych miast w Polsce, mimo przemysłowej przeszłości. Wśród śląskich familoków i industrialnego krajobrazu wznosi się jeden z najciekawszych kościołów modernizmu w Polsce, świętego Antoniego z Padwy. Już z daleka ukazuje się geometryczna, niemal ascetyczna bryła na planie prostokąta. Surowe, ceglane elewacje przecinają tylko delikatne pasy dekoracyjne i wąskie, wysokie okna. Najbardziej uderza masywna, nieukończona wieża, przerwana na 2/3 wysokości, zwieńczona dziś płaskim daszkiem i krzyżem. Kościół imienia księdza Marcina Lutra to prawdziwa neogotycka perła Górnego Śląska. Powstał w latach 1897-1898, dokładnie w 400-lecie urodzin reformatora. Czerwona cegła, strzeliste wieże, masywny korpus na planie krzyża. To jeden z największych kościołów protestanckich regionu. Mieścił ponad 1300 wiernych. Tu bije serce chorzowskiej parafii ewangelicko-augsburskiej. Oto centrum integracji międzypokoleniowej, zabytek z końca XIX wieku, który przeszedł metamorfozę. Dawny, neogotycki budynek, kiedyś nowoczesny kompleks sportowy, dzisiaj tętni życiem od pokoleń. W 2016 roku swoje podwoje otworzyło w nim Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Elegancka, odnowiona elewacja wciąż pamięta o dawnych czasach. Na styku ulic Katowickiej i Konopnickiej stoi Teatr Rozrywki. Z pozoru skromna, secesyjno-neogotycka kamienica z 1900 roku to dawny ekskluzywny hotel Graf Reden z charakterystyczną narożną wieżyczką z hełmem. Plac Hutników to dawny staw hutniczy, który karmił wodą Hutę Królewską. W centralnym punkcie stoi pomnik hrabiego von Redena, człowieka, który w XVIII wieku nadał Górnemu Śląskowi przemysłowy oddech. To on wprowadził tu nowoczesne metody wydobycia. A tuż obok
wysoka na 9 metrów tężnia solankowa, drewniana konstrukcja z modrzewia i świerku. Koło obraca się leniwie, solanka spływa po gałązkach tarniny, tworząc naturalny aerozol bogaty w jod, brom i magnez. Nowy rynek w Chorzowie to z pewnością miejsce dość mocno osławione. Niekoniecznie ze względu na swoje spektakularne piękno, a na fakt, że jest mocno nietypowy i nie przypomina normalnego rynku. Sam przyznam, że podobnego w Polsce nigdy nie widziałem. Ale o co tak naprawdę chodzi? W latach 70. estakada drogi krajowej przecięła dawny rynek na pół. Zniknęły kamienice, zniknął oddech miasta. Została tylko betonowa suwnica wisząca nad głowami i plac, który przestał być placem. Aż przyszedł 2017 rok. Przez ponad 2 lata Chorzów budował siebie od nowa. Koszt ponad 25 milionów złotych. Efekt? Przestrzeń, którą mieszkańcy odbierali sobie krok po kroku. Pod estakadą są smukłe, w pełni przeszklone pawilony, kawiarnie, lodziarnie, małe lokale. W sercu placu podświetlana fontanna. Latem dzieciaki biegają między strumieniami wody. Wieczorem kule światła tańczą na mokrej płycie. Wokół zieleń, 40 drzew, 3000 krzewów, skwery, drewniane podesty, betonowe siedziska czy palmy. Tuż obok neo-renesansowy ratusz z wieżą, w którym mieści się urząd miasta, a nad głowami wciąż wisi estakada, zamknięta 2 czerwca 2025 roku ze względu na zły stan techniczny i czekająca na decyzję. Remont czy rozbiórka? Tego jeszcze wciąż nie wiadomo. Na rogu ulic Pocztowej i Wolności stoi prawdziwy śląski klejnot. To neogotycka poczta główna, budowla, która z daleka wygląda jak fragment średniowiecznego zamku przeniesionego w XIX wiek. Wzniesiono ją w latach 1891-1892 dla Cesarstwa Niemieckiego. Cegła elewacyjna, ostrołkowe okna, masferki, glazurowane zielone detale. Każdy centymetr oddycha historią. A potem w 1911 roku gmach dostał potężne skrzydło wzdłuż ulicy Pocztowej z wieżyczkami, pinaklami i jeszcze większą ilością ozdób. Całość zwieńcza smukła narożna wieża z ażurowo-strzelistym hełmem, znak rozpoznawczy Chorzowa. Stoicie teraz pod nią. Spójrzcie na te schody prowadzące do głównego wejścia, na bogate obramowania okien. To nie jest zwykły urząd. To manifest potęgi, precyzji i śląskiego charakteru. Ponad 100 lat mija, a budynek wciąż dominuje nad okolicą. Zmieniały się flagi, waluty, nazwy ulic. Poczta została. To z pewnością jeden z bardziej efektownych budynków w mieście, który koniecznie trzeba zobaczyć. Ulica Wolności, zwana potocznie po prostu Wolka, to główny deptak miasta. Dawniej prowadziła do stacji kolejowej Huty Królewskiej, później stała się główną arterią, a od kilkunastu lat najdłuższym deptakiem na Górnym Śląsku. Prawie 2 kilometry bez samochodów, tylko ludzie, tramwaj sunący środkiem i kamienice patrzące na siebie przez ponad 100 lat. Idziemy powoli od rynku w dół. Po obu stronach mieszanka stylów. Neorenesans, secesja, eklektyzm, ciężkie ceglane czynszówki z przełomu wieków. Niektóre odnowione lśnią, inne wciąż noszą ślady industrialnego pyłu i czasu PRL-u. Mijamy szyldy, wystawy, czasem stoliki kawiarniane wystawione na bruk. Kiedyś tętniło tu życie.
Dzisiaj jest ciszej, ale wciąż bije tu serce Chorzowa. A teraz na chwilę oddajmy się spacerowi po tym deptaku. Po lewej stronie, na rogu z ulicą Zjednoczenia, wyrasta nagle on, drapacz chmur. W 1937 roku, w samym środku międzywojnia, Chorzów powiedział Katowicom: my też potrafimy, i zbudował gmach komunalnej Kasy Oszczędności. 38 metrów, 9 kondygnacji, stalowo-ceglany szkielet, strzeliste okna, minimalistyczna elegancja polskiego modernizmu. Projekt Stanisław Tabeński. Perła, którą Śląsk może się pochwalić. Wtedy był drugim najwyższym budynkiem na całym Górnym Śląsku. Ostatnim drapaczem chmur zbudowanym w Polsce przed wojną. Na fasadzie do dziś widnieje napis: państwu na chwałę, miastu na pożytek. W samym sercu miasta, wśród gęstej tkanki familoków i zieleni, wyrasta masywna, czerwono-ceglana bryła, konsekrowana już w 1874 roku. Mowa o kościele świętej Jadwigi Śląskiej, jednej z najpiękniejszych neoromańskich perełek w mieście. Charakterystyczna fasada z potężną, wysoką wieżą frontową dominuje nad okolicą. Z tyłu dwie smukłe wieże, dobudowane na początku XX wieku, gdy parafia dynamicznie rosła razem z hutą królewską. Proste, ale monumentalne linie neoromanizmu, ostrołkowe blendy, ceramiczne detale. Wszystko to tworzy harmonijną całość. Wśród śląskiego zgiełku rozciąga się cicha oaza, Park Róż. To 9 hektarów zieleni, starannie prowadzone alejki i zapach kwitnących rabat przenoszą nas w inny świat. W centralnym punkcie, na tle rozarium, góruje matka z dzieckiem. Monumentalna rzeźba Andrzeja Szczepańca z 1979 roku. Odrestaurowana niedawno, znów lśni w swojej pierwotnej, delikatnej tonacji. Symbol ciepła, ochrony i nadziei na tle industrialnego krajobrazu Górnego Śląska.
1844 rok. Huta królewska dopiero zaczyna oddychać dymem hut. Wówczas powstaje pierwszy ewangelicki kościół, skromny, ale dumny. Imię nosi po Elżbiecie Ludwice Wittelsbach, królowej Prus, która patronowała tej cegle. Kościół Świętej Barbary to piękna świątynia patronki górników. Ceglany neogotyk drugiej połowy XIX wieku rozpościera się w formie krzyża łacińskiego. Wysoka, smukła wieża góruje nad Starym Chorzowem już od 1859 roku. Patrzcie, jak dachówki układają się w geometryczny wzór, jak masferki i blendy rzucają delikatne cienie na czerwoną cegłę. W środku kryje się obraz świętej Barbary, ten sam, który w 1853 roku górnicy przynieśli prosto z kopalni Król. Do dziś patronka chroni tych, którzy schodzili pod ziemię. Tu, nad dachami familoków, wśród śladów wielkiego przemysłu, stoi cichy świadek historii Śląska. Kościół, który pamięta pierwsze tchnienie wolności katolików w Hucie Królewskiej i który wciąż trwa. Na mnie ten kościół zrobił ogromne wrażenie i jest to moim zdaniem jeden z najlepszych zabytków Chorzowa, który po prostu trzeba zobaczyć. Przy ulicy 11 listopada stoi budynek o ponad 130-letniej historii. Ceglana, klasyczna bryła z 1887 roku, solidna, symetryczna, z wysokimi oknami i charakterystycznym rzędem okien poddasza. Ta potężna, ceglana bryła, którą widać teraz na filmie, to kościół świętego Józefa. Neoromańska perła z 1907 roku. 51 metrów smukłej wieży zegarowej wbija się w niebo, jak latarnia wiary pośród przemysłowego krajobrazu Górnego Śląska. Czerwona cegła z Rudy, sztuczny kamień z Bawarii, rzeźby Józefa Kopfa z Monachium. Każdy detal przywołuje mistrzów z Norymbergi i monachijskich pracowni. Trójnawowa bazylika na planie Krzyża Łacińskiego, 72 metry długości, 16 metrów wysokości nawy głównej. Ponad 100 lat temu ksiądz Paweł Łukaszczyk marzył o świątyni dla robotniczych rodzin z Pnioków. Dziś ten sam kościół wciąż bije sercem parafii, w samym centrum codzienności Chorzowa.
Między blokami i hałdami wyrasta coś, co wygląda jak mały średniowieczny zamek, a jednak jest to zabytek górniczy. To zespół budynków szybu Elżbieta, przemysłowa maszynownia i wieża nadszybia została ubrana w romantyczny neogotyk z blankami, strzelniczymi okienkami i wieżyczkami. Neogotycki kościół świętej Marii Magdaleny to już szósta świątynia w tym miejscu, zbudowana w latach 1889-1892. Ceglana, klinkierowa bryła bez tynku z charakterystycznym układem halowym. Nad wszystkim góruje smukła, 75-metrowa wieża. Nad miastem wznosi się szyb Prezydent, 42-metrowa żelbetowa wieża wyciągowa, jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków techniki w regionie. Powstała w 1933 roku jako symbol nowoczesności międzywojennej Polski. Beton zamiast stali. Rozwiązanie pionierskie na europejską skalę. Przez dekady wyciągała węgiel z głębin kopalni Prezydent, dając pracę i chleb tysiącom rodzin. Dziś kopalnia milczy, a wieża stoi dumnie na terenie Sztygarki. Z ziemi wygląda monumentalnie. Z bliska czuć ciężar historii w każdym centymetrze betonu. Na wieży dostępny jest taras widokowy, na który można wejść za darmo. Na szczycie Góry Wyzwolenia w Chorzowie, ponad hałdami i panoramą Śląska, stoi cichy strażnik przeszłości. Drewniany kościół świętego Wawrzyńca powstał w 1599 roku w Knurowie z modrzewiowego drewna w konstrukcji zrębowej z charakterystycznym jaskółczym ogonem. W latach 30. XX wieku, gdy przemysł pochłaniał kolejne wsie, postanowiono ocalić tę perełkę. Rozebrano go belka po belce i przeniesiono tutaj. To jeden z najstarszych drewnianych kościołów na Górnym Śląsku. Czerwona cegła, ostre łuki, smukłe przypory. To kościół w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, śląska świątynia w samym sercu dawnych wielkich Hajduk. Zbudowana została w latach 1898-1901 w zaledwie 3 lata. W epoce, kiedy huty dudniły dzień i noc, a ludzie modlili się po niemiecku i po polsku jednocześnie. 67 metrów długości, 33 metry szerokości oraz prawie 74-metrowa wieża, smukła, ale mocna, z charakterystycznym hełmem i zegarem, która od ponad 120 lat jest najwyższym punktem okolicy. To daje mu 53 miejsce wśród najwyższych kościołów w Polsce. Z ziemi świątynia wygląda po prostu monumentalnie. Moim subiektywnym zdaniem umieściłbym ją w 5 najciekawszych zabytkach Chorzowa. Chorzów zaskoczył mnie ogromem i pięknem swoich zabytków, a nie pokazałem przecież tych najbardziej znanych, jak Park Śląski czy Stadion Śląski. A Tobie, co najbardziej się podobało? Daj znać w komentarzu i zostaw polubienie.